Jako pierwsza kobieta w historii dostała Nobla, a potem dostała kolejnego. A potem Nobla dostała jej córka, no bo czemu nie? Ten budynek był kiedyś instytutem radowym, który powstał z jej inicjatywy. Jako jedna z pierwszych kobiet w historii zrobiła prawo jazdy, żeby pomagać żołnierzom na froncie. O kim mowa? Oczywiście o Marii Skłodowskiej-Curie. O Marii Skłodowskiej pewnie uczyliście się w szkole, że była wielką Polką i wielkim naukowcem. Ale czy wiecie, że Francuzi uważają ją za swoją? Albo że była ofiarą licznych skandali i przez te skandale mogłaby w ogóle nie zostać nominowana do Nobli? Dzisiaj właśnie porozmawiamy o jej zasługach, o tym, o czym niektórzy nie wiedzą, jak również o tym, o czym niektórzy w ogóle nie chcą mówić. Od czego by tu zacząć? Historia Marii Skłodowskiej to na pewno opowieść o tym, jak pęd do nauki pozwolił przezwyciężyć przeszkody. Maria urodzona była w Warszawie pod rosyjskim zaborem, więc kobietom nie wolno było wtedy studiować. Dlatego od dziecka bardzo ciężko pracowała, żeby zapłacić za studia swojej siostry w Paryżu i żeby ostatecznie też do niej dołączyć i samemu zacząć naukę. Dlatego właśnie Maria pobierała nauki na tzw. Uniwersytecie Latającym, nieformalnej uczelni wyższej, której lokalizacje ciągle się zmieniały. Obowiązywał na nim zakaz robienia notatek, bo mogłyby być dowodem, gdyby ktoś się o uczelni dowiedział. Udział w zajęciach mógł nawet grozić rozstrzelaniem. Maria słynęła z niesamowitej pamięci. Na zajęciach nie wolno było notować, a ona wracała i z pamięci spisywała wszystkie wykłady. Niektórzy używali jej notatek jako podręczników, ale jedyną szansą na skończenie prawdziwych studiów był wyjazd za granicę. Nie było to jednak możliwe finansowo, dlatego Maria podjęła pracę jako guwernantka i wysyłała połowę zarobionych pieniędzy siostrze do Paryża. A gdy ta skończyła studia, Maria przyjechała do Paryża i zaczęła swoją edukację. I to na Sorbonie. Sorbona to jedna z najlepszych uczelni na świecie. Skłodowska uczyła się tam dniami i nocami przy świeczce i jadła tylko chleb, bo na nic więcej nie było ją stać. Ale opłaciło się. Kierunek fizyki skończyła jako pierwsza kobieta w historii oczywiście. Szybko zdobyła szacunek i zaczęła pracować z najlepszymi, w tym z Piotrem Curie, który został jej partnerem i to nie tylko w laboratorium. A nad czym pracowali? W 1895 roku Wilhelm Röntgen odkrył promienie X, które zmieniło oblicze fizyki i medycyny. Mniej więcej w tym samym czasie Henry Becquerel prowadził badania nad fosforescencją. Podczas badań odkrył, że ruda uranu oddziaływuje w nieznany do tej pory sposób. Wraz z Piotrem Curie i Marią Skłodowską zaczęli badać to zjawisko i tak odkryli promieniowalność, bo tak na początku chciała to nazwać Maria. Ale podczas rozprawy doktorskiej stwierdziła, że jednak będzie to promieniotwórczość. Oto Nobel, którego przyznano Piotrowi za odkrycie promieniotwórczości. Becquerel również był laureatem, ale Marię Skłodowską dopisano dopiero po interwencji męża. Została dopisana jako żona Piotra Curie. Tego Nobla Maria dostała jako pierwsza kobieta w historii. Dla wielu naukowców byłoby to zwieńczenie kariery, ale dla Marii dopiero się ona zaczynała. Ale początek był dość ponury, bo w 1906 roku zmarł Piotr Curie i Maria została wdową. Społeczeństwo oczekiwało, że pogrąży się w żałobie, natomiast ona zrobiła dokładnie na odwrót. Po pierwsze objęła stanowisko po mężu na Sorbonie jako wykładowca, oczywiście jako pierwsza kobieta w historii, i ciągle pracowała. Albert Einstein powiedział, że jest to jedna z niewielu osób, której sława nie zniszczyła. Ciągle była pracowita i skromna. Jak zaproponowano jej rentę po mężu, powiedziała, że po prostu jej nie potrzebuje. Uważała, że sama jest w stanie zarobić na siebie i swoje dzieci. I miała rację, ale trudno jest się skupić na pracy, kiedy jest się obiektem zainteresowania paparazzi. Maria miała romans z Paulem Langewinem, żonatym fizykiem. Gazeta opublikowała ich listy miłosne, no i się zaczęło. Skłodowską wyzywano od cudzoziemek, które rozbijają rodziny. Używano też innych określeń, których niestety nie mogę przytoczyć. W całym tym zamieszaniu nasza bohaterka uparcie pracowała i wtedy przyszedł drugi Nobel. Podczas badań nad uranem okazało się, że ruda Pachblendy jest bardziej aktywna niż uran, który z niej pozyskiwano. Maria Curie stwierdziła, że w rudzie muszą znajdować się inne substancje czynne. Z tym Noblem też był oczywiście problem. Akademia Noblowska napisała do Skłodowskiej, że gdyby wiedzieli o aferze z nią i Langewinem, to wcale by jej Nobla nie przyznali. Na co Skłodowska odpisała, że nagrodę dostała nie za życie osobiste, tylko za badania. Kiedy przyjechała odebrać nagrodę, Szwedki przywitały ją z ogromnym entuzjazmem. No i oczywiście, choć to pewnie nie jest już żadne zaskoczenie, Skłodowska była pierwszą osobą, która dostała 2 Noble z 2 różnych dziedzin.
To był moment, w którym Maria Skłodowska-Curie osiągnęła szczyt swojej sławy, ale nie spoczęła na laurach i chciała, żeby jej osiągnięcia zostały wykorzystane w medycynie do pomagania ludziom. I z tą myślą wyjechała na front I wojny światowej. Stwierdziła, że jeżeli nie może pomagać Polakom, to chociaż pomoże Francuzom. Z jej inicjatywy powstały specjalne samochody, w których można było prześwietlać pacjentów promieniami rentgenowskimi, co bardzo ułatwiło pracę lekarzom. Ale nie był to jej jedyny wkład. Zrobiła prawo jazdy, skończyła przyspieszony kurs anatomii i ze swoją 17-letnią córką Ireną pojechała jednym z samochodów na pole bitwy. Zresztą Irena potem też dostała Nobla. Jedyną osobą, która nie dostała Nobla w tej rodzinie, była druga córka Ewa, która śmiała się, że jest odszczepieńcem rodziny, bo w rodzinie Curie Nobli było aż 5. Maria Skłodowska-Curie. Kiedy patrzy na Was z podręcznikowych okładek, wygląda na ponurego geniusza, ale była to kobieta o niesamowitym życiorysie i niesamowitej osobowości. Napiszcie w komentarzach, o kim jeszcze chcielibyście zobaczyć materiał. Pamiętajcie, żeby udostępniać ten filmik i to już jutro.